dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony dom na wsi, tak naprawdę. Jakby inaczej. Pójdziemy sobie najpierw na prawo, bo jesteśmy w przedpokoju tego pięknego domku. Tu widzicie, mamy wieszak na ubrania. Jeszcze nowy licznik jest z takim starym licznikiem, wyłącznikiem prądu głównym. To się świeci, nie? Tak, jest podpięte napięcie po prostu. Tutaj mamy piękny taki, to jest, no tremo to jest po prostu, tak? To jest tremo. W przedpokoju takie tremo. Widać, że myszy już tutaj nabroiły. Ale przejdziemy sobie na prawo, tak żeby nie wykluczyć żadnego pomieszczenia. Tu po prawej stronie, jak widzicie, mamy kuchenkę. Kuchenkę, w której mamy piękny, naprawdę piękną półkę, taką szafkę z bardzo ładnymi kieliszkami, różnymi takimi tutaj sprawami. Zobaczcie sobie to, jak to ładnie wygląda. Takie filiżaneczki. Zobaczcie, jakie ładne. Takie motylki. Bardzo ładne filiżaneczki. Przepraszam Was, że troszeczkę ręka mi się trzęsie, ale to zawsze jest na początku eksploracji, kiedy muszę opanować stres po prostu. Myślę, że każdy z Was się jakoś tam stresuje w takich momentach, jeżeli zaczyna eksplorację. Tutaj mamy taki bardzo ładny kieliszek. Bardzo gustowny to jest. Nie chcę tego jakoś tam przestawiać, ale możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj koza. W ogóle nie zabrana, czyli nie było jakiegoś takiego włamu tutaj. Więc no, musimy uważać, bo być może to miejsce jest mega przypałowe. Tutaj wersalka, taka troszkę zarwana, ale widać, że bardzo była tutaj wykorzystywana. Mamy tutaj taką szafkę. Zobaczcie sobie tutaj. Zobaczymy, co w tej szafce. Puste. Ale tutaj za drzwiami mamy piękne lustro, takie owalne, okrągłe lustro. Zobaczcie, jakie piękne. Cześć! Jeszcze raz witajcie na kanale Biegam po wsi. Ola jest w innych pomieszczeniach, robi zdjęcia, więc przypuszczam, że za chwilę się z nią spotkamy, a na razie eksplorujmy. Zobaczcie ten piękny stolik. Piękny stolik i dwa krzesła na tym stoliku, około tego stolika. I tutaj kuchenne różne przyrządy, kartki i tutaj taka czapka z lisa, tak mi się wydaje, że to jest czapka z lisa. Koszyczek taki na święta. Tutaj mamy Cannabi Oil 30% CBD. Wow. All Nutrition. O, tu nawet serek jeszcze jest. Zobaczcie, masło i serek. Dwa serki homogenizowane i olejek konopny, kolejny olejek konopny i serek. Taki chleb. Zobaczmy, może jeszcze coś tutaj w chlebaku jest. Co? Może nie otwierać, co? Ale otwórzmy. Nie, w chlebaku nie ma chleba. Zamkniemy go. Tu mamy sól, taki do jajek. Czajnik mamy. No, można powiedzieć, w pełni wyposażona kuchnia. I ten bardzo ładny taki zegar tutaj. Bardzo ładny. Naprawdę. No i tutaj poustawiane są takie lampki słoneczne, które po prostu są włączone i najpewniej one świecą w nocy i gdzieś tam to światło odstrasza potencjalnych złodziei, którzy no czasami się zdarzają w takich miejscach. Tu mamy spiżarkę taką, ale już bardzo zniszczoną, więc nie będziemy tam zaglądać. Zobaczcie, jak się ta kuchnia tutaj przedstawia. Tu kolejny pokój, dosyć pustawy, ale z piękną, ogromną szafą
wypełnioną po brzegi ubraniami, torebką, takie radio i bardzo ładny, gustowny kapelusik taki. Zobaczcie, jak to wygląda. Wyobrażacie sobie takiego pana, który zakłada taki kapelusik? Coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Tutaj ubrania troszkę zburzone. Tutaj mamy fragment, właściwie jedną z części, ten stolik taki od maszyny do szycia. Nie wiem, jaka to maszyna do szycia była, nie widzę, ale może jakiś łucznik. No i ta piękna lampa, która zapewne zdobiła ten pokój. Zobaczcie, jak to wygląda. No i tutaj okno wychodzące na pole i w oddali widać piękną kapliczkę. Tu jakiś stolik, pościele. Bardzo ładnie tutaj to wygląda. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj podłoga troszeczkę się zapada. Tutaj podobny komplet tego zegara jest, jak zauważycie. Bo tu mamy ten zegar i bardzo podobny jest tutaj też zegar. Ja tam dostrzegłem teraz dowód osobisty. Zobaczmy, kto tutaj mieszkał. Mieszkał tutaj pan Norbert. To jest dowód pana Norberta. Oczywiście to wszystko pozasłaniamy. Urodził się w 1963 roku. Pan Norbert. Wzrost średni, zielone oczy. Znaki szczególne nie ma. Ale znakiem szczególnym tego pana jest, że jest takim przystojnym blondynem. Odłóżmy sobie to dalej tutaj. Nie będziemy zaglądać. I przejdziemy sobie. Ale ładne są tutaj te, naprawdę, te filiżaneczki. Przejdziemy sobie dalej przez ten piękny przedpokój. Pójdziemy dalej na prawo do kolejnego pomieszczenia, gdzie tutaj mnóstwo jest pokrywek porozrzucanych. Tutaj jakieś stare lodówki, ogromny piec i niesamowicie piękny byfej, a u góry nad tym byfeju mamy zdjęcie bardzo ładnej świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Tutaj mamy zegar taki kuchenny nad drzwiami, a tutaj jakieś jedzenie rozszabrowane. O, a tutaj mamy dostojnej jubilatce pani Gertrudzie. I tutaj kolejny dostojna jubilatka Gertruda 92 lata miała, dostała takie w 2016 miała tyle lat, ale nóż to my sobie tak schowamy, żeby nie przeszkadzał, jak ktoś by chciał nam jakoś tam pouczyć. Zobaczcie ten krzyż, jaki jest piękny. Ciężko nie zwrócić uwagę na tak pięknie zrobione to miejsce. Tutaj ten piec jest. Tam drzwi zamknięte, żeby się nikt nie dostał. Przechodzimy teraz. O wow, tu jeszcze pańczyna mnie przywitała. Ale tutaj mamy bardzo ładny stolik. Bardzo ładny, przytulny pokój. Znowu z lodówką, ale też z lustrem. Przepięknym lustrem. I tutaj mamy takie kwiaty. No coś nieprawdopodobnego. Tutaj jakaś, to jest do tego, to jest karawka po prostu na jakiś napój i tu się wkładało, to zabezpieczało. Bardzo ładnie to wygląda. No i tu piękny mebel, w którym jest mnóstwo filiżaneczek, taki imbryczek. No wygląda to niesamowicie, naprawdę. Pamiątka z Rzymu tam jest, zobaczcie. Piękne to wszystko jest, bardzo ładne. No i tutaj dewocjonalia, Matka Boża Ostrobramska. Tutaj mamy krzyżyk, taki stary jeszcze, gdzie tutaj na dole mamy czaszkę. Najprawdopodobniej to jest Totenkamp, ale tak mi się tylko wydaje. Nie chcę jakiś głupot tutaj opowiadać. Tutaj papież Jan Paweł II
podobna produkcja jak tamta Matka Boska. I zestaw używany podczas jak kolęda przychodzi. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Piękny mebel. I ten ładny wazonik z kwiatami sztucznymi na tym przepięknym stole, który jest przykryty, ten stół, obrusem z ceraty. Naprawdę nieprawdopodobne, ale się zrymowało, co nie? I tutaj typowa lampa, gdzieś tam lata 40, jak dobrze pamiętam. Tam Ola właśnie robi zdjęcia. Jest taka lodówka, możemy pokusić o otwarcie jej, ale nic tutaj nie ma. W każdym razie Mińsk, to jest stary Mińsk. No, lodówkowy zapach. Przejdźmy teraz do sypialni. Ja w sypialni nie lubię wchodzić do sypialń czyichś, ale mamy tu jeszcze łóżko pościelone. Zobaczcie, pościelone łóżko, ale to wygląda naprawdę. I nad tym łóżkiem pościelonym, tak naprawdę przygotowanym, żeby przyjść i się położyć, jest przepiękny obraz Jezusa nauczającego w zbożu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy Jezusa i Jego uczniów. Idzie przez pole, naucza, a za oknem jest taki sam widok pięknego pola, lipcowego pola, pełnego z żółtego, złotego właściwie zboża. I piękna lampa, nisko ułożona, ale jakże tworząca klimat w tym domu. I tutaj bardzo podobna rzecz, którą już lata temu chciałem znaleźć na eksploracji. Są to kwiaty, taka kompozycja kwiatów sztucznych, zanurzona albo w wodzie czasami, albo po prostu w powietrzu. Takie szklane. Mamy takie w domu, Ola zrobiła coś podobnego, ale mamy tam żywe kwiaty po prostu. Odstawimy to na miejsce, żeby było w ten sposób. Tak? A myśmy o tym 2 dni temu rozmawiali, że chciałbyś takie coś znaleźć. Tak, Nie? no i nie jest to jeszcze to, co chciałem znaleźć, ale powiedzmy, że jest to bardzo zbliżone. Zobaczcie tutaj, z boku krzyżyk mamy, ale tutaj mamy krzesełko, stolik taki malutki i piecyk, czyli musieli ogrzewać się w tej sypialence. Myślę, że taki piecyk bardzo szybko mógł ogrzać tą małą sypialenkę z pięknym widokiem na kapliczkę, która też tam jest z oddali. I teraz zobaczcie tutaj, tu mamy taki sekretarzek, tu mamy laski takie, 2 laski takie, bardzo ładny, grzebień, tu mamy taki sekretarzyk, otwórzmy sobie, a tu mamy portfel, ale to nie będziemy grzebać w portfelu. Tu mamy portfel, jakieś otwarte, tutaj są rzeczy i tak byśmy nic nie wzięli, bo pamiętajcie, na eksploracji nigdy nie zabieramy niczego, nigdy. A tutaj mamy książkę do nabożeństwa z różańcem, starym różańcem. Zobaczcie, jaki piękny różaniec, taki naprawdę wymodlony. Musiała pani bądź pan modlić się tym różańcem, a tutaj książeczka do nabożeństw i różne miejsca zakreślone. Podłóżmy na miejsce razem z tym różańcem i tak to zostawmy przez szacunek dla mieszkańców, którzy całkiem możliwe, że nadal tu są. Całkiem możliwe. Nie wiem, czy otwierać tą szafę. Myślę, że byście chcieli zobaczyć. Więc widzimy, że tutaj są ubrania pani. Takie gustowne, naprawdę gustowne ubrania. Mamy tu różne paski. Zobaczcie, jak to wygląda. Paski, piękne różne ubrania, świadczące, że ta pani była naprawdę taka porządna była. Tam jest żelazko takie, zobaczcie, musiała wszystko to tym żelazkiem i taki duży, skórzany, długi płaszcz. Zobaczcie, jaki skórzany płaszcz.
Przepiękny, naprawdę przepiękny. Ale przymkniemy to, żeby już było tak, jak powinno być. Tutaj mamy różne obrusy. To zamkniemy również. I to ty? Tak. Ok. Tutaj kolejna. Nie wiem, co tam na ścianie. O, tutaj mamy po prostu taki mostek do zębów. Zobaczcie. Nie będę tego brał do rąk, żebyście tylko zobaczyli, że jest położony po prostu na szafie. Razem z kolejną książeczką do nabożeństwa. A tutaj mamy szafę, w której mamy mnóstwo ubrań również. I różnych innych rzeczy. To nadal ty? No dobrze. Wejdźmy sobie już z tej sypialni. Bo mnie tutaj fascynuje, wiesz, Rozumiem. fascynują mnie plastikowe owoce. A, no to się nie dziwię. Ja cię tutaj zostawiam, idę dalej, dobra? Dobra. Bo też mamy na uwadze, że nie wolno być długo w takich miejscach. Zobaczcie, tutaj już takie zasiędziałe zdjęcia. Stare zdjęcia, ale jednocześnie robiące niesamowite wrażenie na mnie. Ciężko w ogóle coś tutaj dostrzec na tych zdjęciach, ale na pewno są ze ślubu. Ślubne zdjęcia. I przejdziemy tutaj do kolejnego pomieszczenia. Troszkę jakby starszego, w którym mamy takie łoże też pościelone. Tutaj mamy jakieś fotele. Piękny fotel. Tu mamy stół taki stary, tak jakby a la biurko albo kuchenny. No ciężko stwierdzić. Tu znów sztuczne kwiaty. I tutaj mamy taki zegarek i stare radio. Zobaczcie. Stare radio. Działa? Nie działa? Nie działa. Można sobie je włączyć. No i grzebienie, maszynka do golenia. Wygląda to tak troszeczkę jakby mieszkał tutaj pan po prostu. Tutaj meblościanka. Taka już troszeczkę z tych nowszych, ale lata 90. Te kinkiety robią naprawdę duże wrażenie. Po przedmiotach, które tutaj są, wygląda to tak, jakby tutaj do końca właśnie mieszkał jakiś człowiek, najprawdopodobniej mężczyzna. Telewizor Philipsa, taki z początku lat 90., stereofoniczny. Tutaj mnóstwo przedmiotów, jak stara latarka, sygnałówka. Zobaczcie, jakieś portfele. Tutaj mamy make-up kit, color monduring. Chyba nie wiem, czy się malował, czy co. Tu różne pigmenty. Trudka na szczury, widocznie miał z tym problem tutaj. Bardzo ładne takie, nie wiem co to jest. Takie przedmioty. Tu mnóstwo różnych listów, ale nie będziemy tego oglądać. Znów zegary. No i taki ładny komplet. Zobaczcie, jaki ładny komplet. No i pilot tutaj do telewizora. Ten komplet naprawdę jest piękny. Zakurzony, ale robiący niesamowite wrażenie. I tutaj gustownie poukładane filiżaneczki. Zobaczcie. Gdzieś tam tego typu filiżaneczki wypełnione takim złotem. Moja babcia gdzieś tam miała. Pamiętam. Mam wrażenie, że jeszcze do tej pory ma. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Coś niesamowitego. Wiele rzeczy już zabranych. Może przez sąsiedztwo, czy jakoś tak. Całkiem możliwe. No, całkiem możliwe, że tutaj właśnie on prowadził taką małą kuchnię, miał coś w ten deseń i tak to wyglądało. O, zobaczcie, krzyż tutaj leży. Nie, tak nie będziemy. Nie zmienia się miejsca na urbexie, ale myślę, że dogodnym miejscem dla krzyża wszelakich wiar, wyznań jest no po prostu stół. Niech tak będzie, niech tak po prostu będzie. No i tutaj lep na muchy, świadczący o tym, że też miał z tym problem. Okno otwarte, ale no tak to zostawimy, nie będziemy tego jakoś tutaj zaburzać. W tej szafie mnóstwo różnych rzeczy zimowe, jakieś marynarki. No i piękny
widok w tamtym kierunku na gospodarstwo tak naprawdę. Gospodarstwo. I tutaj takie małe lusterko, gdzie przeglądał się, przypuszczam, ten pan i kiedy się golił bądź czesał, tak to musiało wyglądać. Jeszcze przed wejściem z tego pokoju spójrzcie na ten piękny obraz. Naprawdę bardzo ładny obraz. Taki troszeczkę trójwymiarowy. Zobaczcie, jak wygląda. No i tutaj znów są te kinkiety, które naprawdę są fajne. Tam też taka do położenia kwiatka w formie kinkietu, czegoś takiego. Wyjdziemy z tego pomieszczenia. Zerknę sobie tutaj, czy przypadkiem nikt tam do nas nie idzie. Mam nadzieję, że nie. I spróbuję wejść na górę. Schody wyglądają dosyć sensownie, więc spróbuję wejść na górę. Mam nadzieję, że się nie zawalą. Tam raczej jest strych na górze. Tak się trzyma to na słowo honoru, ale spróbuję tu wejść. Dzień dobry. Halo? Myślę, że tutaj na strychu nikogo nie zastanę, ale będę musiał uważać na podłogę na strychu, bo ona może być dosyć niekomfortowa. W każdym razie tam też są jakieś różne dewocjonalia porozrzucane. Spróbuję jakoś tak po tych krokwiach się przedostawać. Tutaj mnóstwo ubrań wywieszonych. Myślę, że to jest, po prostu są stare ubrania, ale porozwieszane, żeby myszy jakby się do tych ubrań nie dostały. Tak mi się wydaje. Tu mamy komin. Przejdę sobie tutaj na krokwie. Jakąś drabinę. No i tutaj jakieś inne elementy. Ale tak jakoś staram się po tych krokwiach chodzić. Mimo że wygląda to dosyć bezpiecznie, no ale sami rozumiecie, że trzeba być odpowiedzialnym. O! Tam widzę coś bardzo fajnego. Wcześniej tam spojrzałem, nie widziałem tego. A tutaj na tym jest napisane, w którym roku został wybudowany ten dom. 1923. 1923. Czyli i powieszony krzyż, nawet 2 krzyże. Czyli ten dom jest z 1923. Całe to gospodarstwo jest. I tu u góry jeszcze jest napisane. Nie wiem, co tam jest napisane, ale coś 1943 potem. Może dach był remontowany potem jeszcze. No nie wiem, w każdym razie albo ktoś inny się wprowadził, całkiem możliwe. Bo tak to można interpretować. I powieszony krzyż świadczący o tym, że być może chciano jakby wszystkie te demony, które gdzieś tu potencjalnie wierzenia zostały wypędzone z tego miejsca. Ten krzyż miał chronić jakby to domostwo, kiedy powstało od 1923 roku. Pójdę sobie na dół. Oj, cały jestem w pajęczynach. Zejście zawsze staje się bardziej kłopotliwe. Ale nie ma źle. Jest dobrze. Przepraszam, nie ogoliłem nóg. Jesteśmy na dole. Oj, tak. Nie ogoliłeś nóg? Tak. I co, kochanie? Jak tam jesteś? Na jakim etapie? Ja też nie ogoliłam. Ale Wiesz jak, co, no? ja jestem na etapie, że ja jestem w 1/3 tego, co chciałabym tu obejrzeć. Rozumiem. To jest niesamowite. Zobacz te sprzęty tutaj. Oglądałeś je? Nie, tutaj Zobacz, tego one nie oglądałem. Jaka stara, wielka pokrywka, może jakiś gar, wiesz, do Całkiem gotować- możliwe. do kapusty. albo Tak. co. Dom, który
składa się głównie z kuchnią. Czy wiesz co, tak jak już wcześniej powiedziałaś, całkiem możliwe, że chodziło o to, żeby tych lodówek i takich pomieszczeń kulinarnych było o wiele więcej. Ze względu na to, że daleko jest do sklepów po prostu. Jeżeli No to tak. byli staruszkowie, no to oni potrzebowali jakby zaopatrzenia dłuższego. No i To ja już nie mówię o lodówkach, które tutaj naliczyłam Mhm. tak naprawdę 3. Ale o wyposażeniu, że jest takie typowo kuchenne. tak. I to w każdym z tych pomieszczeń jest gdzieś namiastka kuchni. Ale mam takie odczucie, że ostatnią osobą jednak nie była wcale pani Gertruda, tylko Pan, nie? pan, który mieszkał w tamtym pomieszczeniu, w tym Tu- pierwszym po lewej. Tak myślisz? Bo tam jest typowo męskie takie podejście. Widocznie coś został sam po śmierci pani Gertrudy, no i Możliwe, albo synem był, bo tam No, jest no i też tam, osoba, która urodziła się w 1963 roku. to stosunkowo młoda. No, który wygląda mi bardziej właśnie na syna tej pani Gertrudy. No ale był tam dowód położony, taki bardzo stary, z 81 roku chyba. Wiesz co, całkiem możliwe, że ten syn po prostu zmarł. Patrz, jaki on piękny. Tak, To jest też drewniany. zwróciłem uwagę i się przywitałem nawet. Nie, myślałam, że to jest plastikowe, ale to jest No. normalnie drewniane. No tak, ma klimat, nie? Mhm. Nie będę Ci przeszkadzał. Myślę, że będziemy musieli za chwilę się zbierać, jeżeli chcemy jeszcze zobaczyć, co jest w tych innych pomieszczeniach. No, a co tam na górze? Na górze, pójdź oczywiście na górę, tylko dlatego mówię, żebyś już poszła, nie? Bo no, czas się kurczy. Dobrze. Ktoś jedzie samochodem, no, Nawet tak nie mówię, myślałam, że tutaj jedzie. no to nie, ale jest na przykład kołami zrobione, tak? No tak. No, tak żebym uważał na to. Idziemy jeszcze zobaczyć do tych pomieszczeń gospodarczych. Troszeczkę nas to intryguje, ponieważ tutaj widać, że są ślady dojazdowe. I nie wiadomo czy, no tak, tutaj ktoś coś przechowuje. Być może wykorzystuje po prostu to miejsce w ten sposób. Więc tylko tak troszeczkę pooglądamy. Być może są tu fajne rzeczy. Tutaj jakiś wóz drabiniasty. Trzeba patrzeć pod nogi. Oczywiście tam jakieś stare sprzęty, stara szafa. Więc całkiem możliwe, że tu ktoś wjeżdża po prostu, bo przechowuje albo składuje tutaj coś nielegalnie, też całkiem możliwe. Więc tak sobie przejrzymy się temu wszystkiemu. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest jakiś... Tu jest drewno, ktoś trzyma. Wiesz? To jest to samo? Tak, to jest to samo. Tam jest wóz taki z drewnem wypełniony. Widzę, naczepa.
naczepa, ale traktoru nie ma. Ale traktoru nie ma. Nie. Więc pójdziemy dalej. Tutaj też są jakieś. Ja myślę, że tutaj ktoś wywozi śmieci po prostu, wiesz? Bo wie, że to jest opuszczone i właśnie w ten sposób traktuje to. Więc pójdziemy sobie jeszcze tam, żeby wam pokazać. Dobra, jasne, pewnie, że tak. Już troszkę swawolnie. Aczkolwiek no nadal jesteśmy na czyjejś posesji i trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tą swawolnością. Tu mnóstwo pokrzyw, ale ja już w ogóle nie reaguję na pokrzywy. Jest mi wszystko jedno naprawdę. Tutaj jakiś schowek też. Tu na zwierzęta po prostu było najprawdopodobniej tutaj konie były trzymane, bo dosyć wysoko są te żłoby. Tutaj też coś ciekawego. Też jakieś śmieci, jakieś narzędzia. Taki stary młynek tam jest, widzicie? Tam na tej półce taki stary młynek. Ale nie będę tutaj wchodził do środka. Może jeszcze tylko tak zajrzę. I tutaj wejście do kurnika, z tego co widzę. Tak to się przedstawia. Dobrze. Zobaczę, co tam Ola ma do pokazania. I co, kochanie? Będziemy kończyć tą eksplorację, co? A jasne. Myślisz, że możemy się pożegnać? Tak? Na tle tego domu? A mogę tu zajrzeć? Zajrzyj. A co tam ciekawego? Nie wiem, no jeszcze nie wiem. Ale wiesz, no muszę założyć aparat. Tu wygląda tak. Z tej strony. A tu? A, po prostu świnie tutaj były. Świnki. Zresztą zapach jest charakterystyczny. Tak. Świnki. I tak wszystko. To było duże gospodarstwo, powiem Ci. Spore gospodarstwo. No. A tutaj są takie rzeczy, No, jakby ktoś... ale to tamtymi drzwiami oglądałeś? tak. Widziałem, złożyłem kamerkę, ale nie... Takie po prostu rzeczy, No. jakby ktoś z domu po prostu naprzynosił. Tak, wyniósł się po nie prostu. przydało. Tak, wyniósł. Też mamy takiego pomieszczenia. Tak. W pojęciu nawet identyczne jest. Jakbyśmy nie sprzątali, to za pół roku jest znowu pełno, nie? No, dlatego nie warto sprzątać. A, Sprząta się tylko prowizorycznie, wiesz. Dobra, zobaczcie ten piękny dom. Nie da się tutaj trafić, nie mając położenia GPS. Dostałem to od kolegi Dawida z SRC Urbex, gdzie pozdrawiamy i dziękujemy za to miejsce. I z tego miejsca będziemy się żegnać. Kochanie, ściągnę to. Żebyście zobaczyli, jak żeśmy się zmienili przez ten tydzień. no, przez tydzień albo nawet dwa, właśnie nie wiem, kiedy to wpuścimy. W każdym razie bardzo dziękujemy za dzisiaj. No i trzymajcie się. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, bo my jesteśmy pod głębokim wrażeniem. Głębokie wrażenie. No tak. Trzymajcie się. Cześć. Ty głębokie, to może być...